Jeśli planujesz w swoim domu albo w warsztacie, magazynie, w pracy, w swoim butiku oświetlenie szynowe trójfazowe lub też jednofazowe i zastanawiasz się, w jaki sposób zrobić literę L, czy literkę L można zrobić i jak podłączyć taki szynoprzewód, to bardzo dobrze trafiłeś, bo w tym materiale właśnie opowiemy krok po kroku, w jaki sposób możesz stworzyć taką instalację. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że pracujemy tutaj z wysokim napięciem i tak naprawdę taką instalację powinien wykonać elektryk lub osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Dlatego jeżeli robicie to sami, musicie zachować szczególną ostrożność, ponieważ pracujemy z wysokim napięciem, które zagraża waszemu życiu i zdrowiu. Pamiętajcie, że przewody, które będziecie podłączali wspólnie ze mną, muszą być bez napięcia, to znaczy wyłączcie sobie obwód, do którego będziemy instalować ten szynoprzewód. W tym materiale podłączymy sobie szynoprzewód, jak widzicie właśnie w kształcie litery L, wykorzystując łącznik początkowy zasilający, szynoprzewód trójfazowy, łącznik typu L i kolejny szynoprzewód trójfazowy. Zapraszam do oglądania. Nasze szynoprzewody możemy podłączyć w kształcie litery L na dwa sposoby. Wykorzystując tylko i wyłącznie łącznik typu L lub wykorzystując łącznik zasilający i łącznik typu L, które widzicie tutaj. Ponieważ każdy z tych układów jest nieco inny, nagram dla Was osobne materiały, w których zobaczycie, w jaki sposób można to zrobić, a dzisiaj skupimy się na, że tak powiem, podstawowej metodzie, czyli mamy łącznik zasilający, łącznik typu L i dwa szynoprzewody i stworzymy sobie właśnie literę L. Pierwszym krokiem będzie rozebranie naszego łącznika zasilającego. W tym celu musimy sobie rozebrać naszą obudowę. Tutaj jak widzicie znajduje się śrubka. Odkręcamy sobie tą śrubkę i po podważeniu tutaj z tyłu od razu Wam pokażę. Tutaj w tylnej części obudowy kręcę do dwóch kamer, więc najpierw do jednej, a później do drugiej. Jak widzicie znajduje się, mam nadzieję, że to widać, tutaj znajduje się taki łuk. Po wybraniu tego nożykiem macie dostęp do środka właśnie tej obudowy, czyli możecie wprowadzić tutaj kabel. I teraz w momencie, kiedy robicie swoją instalację, załóżcie, że to są przewody, które Wam wystają z sufitu. Możecie je wprowadzić właśnie w taki sposób, przez ten otwór. No ale wiadomo, że w tym momencie ten kawałek przewodu będzie widać. Drugim sposobem jest wykorzystanie otworu tutaj w dolnej części. Nie wiem, czy go widać na kamerach. Czekajcie, postaram się Wam podświetlić. Nie wiem, czy mi się uda. Chyba nie. O, tutaj mam nadzieję, że na jednej z dwóch kamer przynajmniej będzie widać. Znajduje się, o teraz widać. Znajduje się właśnie otwór montażowy i dzięki temu otworowi możemy sobie wpuścić przewody w taki sposób, że one będą niewidoczne i właśnie w taki sposób to za chwilkę zrobimy. Wracając do naszej obudowy. Rozebrałem obudowę, teraz trzeba ją otworzyć. Jeżeli macie z tym problem, wystarczy sobie tutaj w tylnej części lekko podważyć. OK. I dostajemy się do środka. W szynoprzewodach to jest szynoprzewód trzyfazowy, więc jak wiecie, możemy sterować tutaj reflektorami, że tak powiem, niezależnie. Każdy może być podpięty pod inną fazę, ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak właśnie je łączyć, ponieważ bardzo dużo pytań w tej sprawie dostajemy. Mamy 4, właściwie 5 zacisków śrubowych NK, L3, L2 i L1 i nasze uziemienie, pod które musimy sobie właśnie podprowadzić nasze przewody zasilające 230. Ponieważ wszystko będziemy dzisiaj na jednej fazie robili, no to ja sobie tutaj ten nasz przewód wyciągnę, wprowadzamy sobie go przez ten nasz dolny otwór, no i na początku nasz przewód uziemiający wepnijmy sobie tutaj w ten zacisk śrubowy na samym dole, na dnie. OK. Jak widzicie, mam nadzieję, że to widzicie. Ja się postaram zaraz przybliżyć jeszcze kamerę. Widzicie nasz przewód uziemiający. Podpiąłem sobie do naszego złącza tutaj na środku. I teraz niebieski przewód podepniemy sobie pod złącze określone tutaj literką N. Pamiętajcie, trzeba sobie poluzować. N-kę mam wyżej, przepraszam bardzo. Tutaj poluzujmy sobie ten zacisk śrubowy. Umieszczamy przewód, dokręcamy nasz zacisk śrubowy. No i teraz przewód brązowy. Jeszcze zwrócę uwagę po raz drugi, mam nadzieję, w tym materiale wideo, na to, że robimy to oczywiście przy wyłączonym napięciu. Ja te moje przewody tutaj pochodzą ze zwykłej wtyczki, więc mam ją odłączoną, a jeżeli Wy to robicie, no to pamiętajcie o tym, żeby wyłączyć to napięcie. Wracając do naszego tematu. Brązowy przewód pod L1, czyli pod pierwszą fazę sobie podepniemy.
i dokręcamy nasze przewody. Ok. I w tym momencie macie dokładnie taką sytuację na swoim suficie, czyli jeszcze raz, uziemienie macie do złącza uziemiającego, niebieski przewód pod złącze N, brązowy przewód pod L1. Możemy sobie zamknąć obudowę. Dokręcamy oczywiście śrubką, no ja teraz nie będę już tego robił, żeby nie tracić czasu. No i połączymy sobie teraz nasz szynoprzewód. Wsuwamy nasze złącze w szynoprzewód. Mamy, czekajcie, żeście widzieli, ok, połączony szynoprzewód z naszym złączem zasilającym. Żebyśmy mogli sobie sprawdzić, czy wszystko działa, ja sobie przyniosłem tutaj reflektory już trójfazowe Madara Mini. Jak będziecie chcieli, nagram Wam o nich tak samo osobny materiał. Odpakujmy sobie reflektor. Jak widzicie, reflektor jest na wymienne źródło światła GU10, więc żarówkę tak samo sobie przygotowałem. Teraz ją umieszczę w naszym reflektorze. Jak widzicie, mam reflektor przygotowany. Teraz go umieszczam ogólnie. Jeszcze Wam pokażę tutaj na reflektorze. Oczywiście mamy dźwignię do zwalniania naszego zacisku, tak żeby można było nam łatwo sobie to zainstalować. Ona się znajduje właśnie w tej części. No i teraz na pierwszej kolejności muszę umieścić nasz reflektor w naszym szynoprzewodzie. W momencie, kiedy on się znajduje w szynoprzewodzie, przesuwam dźwignię zaciskową, przez co nie mogę nim już poruszać prawo i lewo. Tutaj w tej części obudowy mamy przełącznik, takie kółko, którym przełączamy, do której fazy będzie podłączony nasz reflektor. Tutaj wybieramy sobie jedynkę, żeby to była faza pierwsza i możemy sobie teraz zobaczyć, czy nasz szynoprzewód jest prawidłowo podłączony, tak naprawdę czy to nasze złącze zasilające jest prawidłowo podłączone. W tym celu ja umieszczę wtyczkę w gnieździe i zobaczycie, czy nasza lampa się zapali, czy wybuchnie. Ok, jak widzicie, nasza lampa świeci się, tak więc ten szynoprzewód jest zasilony prawidłowo, więc możemy przejść do kolejnego etapu, no ale na początku oczywiście musimy sobie wyłączyć zasilanie. Zasilanie mamy wyłączone. Przejdziemy sobie teraz do drugiej części naszego szynoprzewodu. Teraz będziemy sobie instalowali nasz łącznik typu L. Jak widzicie, mam go tutaj. Na razie go nie rozbieramy, bo jest to niepotrzebne. Po prostu musimy go sobie wsunąć w nasz szynoprzewód. Tak więc zróbmy to teraz. Jak widzicie, na łącznik wsunąłem, żeby to może było lepiej widać na kamerze, to sobie teraz obrócimy nasz szynoprzewód i teraz wsuwamy sobie kolejną szynę w nasz łącznik. Mam nadzieję, że teraz to dobrze widać. W tym momencie, nie wiem, czy to zrobiłem, czy się tutaj dobrze zmieścimy na tym stole, ale to nieistotne. Ok, ja sobie ustawiłem tak szynoprzewód, żeby w miarę to na kamerach było widać. Czyli tak, tu na samym początku mamy nasz łącznik zasilający, reflektor, nasz narożnik typu L. No i znów mamy kolejną szynę. Jeszcze na końcu tej szyny możemy sobie oczywiście zainstalować zaślepkę. Zaślepkę mamy zainstalowaną. No i teraz możemy sobie przygotować nasz drugi reflektor. Drugi reflektor mamy z zainstalowaną żarówką. No i robimy to samo co z naszym pierwszym reflektorem, czyli umieszczamy go w naszym drugim szynoprzewodzie. Wkładam, przekładam dźwignię. Ustawmy sobie tak, żeby nam było widać dobrze, czy one świecą, czy nie. Czyli nasz pierwszy reflektor. Chciałbym, żebyście na dwóch kamerach widzieli obydwa, więc ten sobie tutaj też przesuniemy bardzo w narożnik. Zablokujmy. Widać teraz dwa reflektory i podłączymy sobie zasilanie. Jedna nam się świeci, teraz drugą możemy zapalić, bo jak widzieliście, nie zmieniałem fazy.
tym momencie ustawiłem i 2 reflektory mamy na 2 osobnych szynach połączonych właśnie łącznikiem typu L. W następnym materiale pokażę Wam, jak zainstalować ten sam układ, jak stworzyć ten sam układ, ale nie wykorzystując właśnie tego naszego łącznika początkowego, tylko wykorzystamy sobie tylko i wyłącznie ten łącznik narożny. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was przydatny, dla wszystkich osób, które instalują tego typu oświetlenie w swoich domach, a jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak stworzyć jeszcze inne układy typu kwadrat, prostokąt, no to wszystko pokażę Wam w kolejnych materiałach, dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do śledzenia nas na naszych social mediach i do zobaczenia wkrótce.